Tu tam lecimy tu, wielka rafa, skok w dół, delfin, wieloryb, wow! Kangur, koala, Australia. Dzień dobry z Melbourne. Jest 9. Jesteśmy pod jednym z dworców zabytkowych w Melbourne. Dotarliśmy do Melbourne koło północy. Mieszkamy w najbardziej zabawowej dzielnicy. Dzisiaj jest tutaj cicho i spokojnie, natomiast wczoraj tutaj była jedna wielka impreza. Widać, jeszcze wszyscy śpią. Jak ktoś mi powie, że kawa do rana przejmuje kontrolę i władzę nad pijańskimi imprezami, to było zaprzeczenie. O! Hello. Jest ciekawie. Tak właśnie wygląda Melbourne z samego rana. W Melbourne chcemy spędzić 2 dni, z czego tylko jeden zwiedzając ścisłe centrum. Plan na dziś to zobaczyć jak najwięcej, przemierzając pieszo to miasto oraz zakup australijskiego kapelusza. Jesteśmy na Federation Square, nowoczesnym placu w centrum Melbourne. Obecnie odbywa się tutaj festiwal koreański, jak widać. Można pobawić się w Squid Game. Przyjemnie, miło. Wieczorem prawdopodobnie będzie się tutaj działo trochę więcej. Są tutaj galerie, muzea. I na razie jest dosyć pusto. Jest ten przystanek Flinders Street Station. Ej, czyli blisko naszego hostelu. Tak. I właśnie rozmawiamy, że mamy pokój na 6. piętrze w hostelu. Właściwie z takim widokiem, z którego byśmy się strasznie jarali w Nowym Jorku, czyli na jedną z głównych ulic, pełną ludzi w nocy, taksówek, z widokiem na jakieś wieżowce. Ja tutaj nawet nie zwróciliśmy uwagi na to. Bez sensu. A teraz będą się chętni bawili w Squid Games. When the music stops and the doll turns around, you must freeze immediately. Any detected movement after the stop will result in immediate elimination by the patrolling pink guard. No running is allowed. Let the game begin. Ten seconds remaining. Ten seconds remaining. No running allowed, or you will be eliminated. To miejsce zdecydowanie udowadnia, że hipstersi wprowadzili się już do ścisłego, ekskluzywnego centrum Melbourne. Ja to jakoś tak średnio z graffiti. No ale co kto lubi. Hosier Lane to jedna z najbardziej znanych ulic street artowych na świecie. Jest sławna od lat 90.
To tutaj odbywają się liczne sesje fotograficzne i kręcone są reklamy. Ciągnie się przez około 100 metrów, a budynki znajdujące się przy niej mają setki warstw farby na ścianach. Ta uliczka się cały czas zmienia. Wciąż się coś dzieje. Przed chwilą też minęliśmy graficiarzy. A jak widać, ruch się zaczął już. Tłumy chcą zobaczyć to miejsce. A ta pani od 10 minut robi zdjęcie. Uwaga, 3 osoby ja zrobiły przez chwilę. Pozazdrościć. Bo my zamiast pomyśleć o czapkach, to pomyśleliśmy dzisiaj o okularach przeciwsłonecznych. To zimko. Zauważyliśmy, że żaden sklep nie otwiera się tutaj zgodnie z godziną, która jest. Już trzeci sklep z kapeluszami, który chcemy odwiedzić. Pierwszy był zamknięty godzinę po planowanym otwarciu. Drugi był zamknięty pół godziny, ale wróciliśmy 3-4 godziny później i był otwarty. Niestety nic nie kupiłam. Był dosyć ciekawym miejscem, wyglądającym jakby był prowadzony przez czarownicę. Trzeci sklep również był zamknięty. To jest ten, który dzisiaj chcemy odwiedzić. Zbliżamy się do Finger Street Station, czyli najstarszego dworca w Australii. Został on otwarty w 1854 roku. Obecnie dziennie zatrzymuje się na nim około 1500 pociągów i obsługuje on około 110 000 pasażerów. Chcieliśmy wejść do dworca, ale jedyne co można to kupić bilet i dopiero wtedy wejść, zobaczyć jak wygląda. Obecny budynek jest od 1910 roku. Jest to najbardziej charakterystyczny punkt na mapie Melbourne tak naprawdę. I punkt komunikacyjny również, bo oprócz pociągów spod tego dworca ruszają również tramwaje, jak i autobusy. O. Czyli takie kombo, nie? O, miałaś rację, ruszają jakieś tramwaje. Po tej ulicy i po tej też. Ale się ruch zaczął jeszcze godzinę temu. Na ulicy nie było nikogo, było pusto. A teraz już jest po prostu tłumy są. A jeszcze raz. To jest właśnie nasz hostel, o którym mówiłam wcześniej. Takie mecze i takie widoki, nic nie widać bez słońca. W każdym razie tutaj strasznie dużo się działo w nocy. Spróbujemy jeszcze wieczorem nagrać. Dotarliśmy do Melbourne City Town Hall. Dzisiaj mieliśmy dyskusję, dlaczego nie jest City Hall, tylko jest Town Hall. Mimo że u nich Town to zarówno miasto, w którym mieszka 20 osób, tak było na przykład na Tasmanii. Jest jeden sklep, jeden bar i nic więcej, jak i takie miasto jak Melbourne. W ogóle mieszkańcy tego miasta podobno są stuknięci na punkcie sportu, uprawiania sportu, chociaż wydaje mi się, że w Sydney było więcej ludzi, którzy biegali niż tutaj. W sensie sportowo? No, bo Tak. czytałam, że ci są romnięci na tym punkcie. Ale w rzeczywistości to chyba bardziej chodzi o to, że kibicują Formuła 1, jakiś tenis, jakieś tam walki niż bieganie, bo tak wszyscy wczoraj napili się, dzisiaj chodzą, szukają szczęścia. But I keep looking back. It's just the little things that get me like that. Doszliśmy do Chinatown. Zapach jak Chinatown w każdym dokładnie. Od nowojorskiego poprzez jakikolwiek inny w Azji, no i w Afryce. Wszędzie pachnie tak samo. Wszędzie też są lampiony u góry. I dużo ludzi. Co ciekawe, tutaj jest dużo ludzi, którzy nie są Azjatami. I pokazała samych Azjatów. Nie gotuje się trochę.
Winogronowy napój. Ten dzień już nigdy nie będzie taki sam. I co, pierwszy sklep i mamy tak, jedzenie z krokodyla, jedzenie z kangura, bryloczki z sierści, pandy czy tam kangurura niby wykonane tutaj. Proszę bardzo. No i sobie wędrujemy. Każdy z nas ma swoje przyjemności, oprócz tego, że jest bardzo chińsko. Ja mam, proszę, mojego oryginalnego Red Bulla, którego pijam tylko w Azji. Kiedyś ktoś mi powiedział, że jak idę i podziwiam pewne miejsca, to warto zawsze się odwrócić. I proszę, jak tam ładnie. Czy my już wychodzimy z Chinatown? I idziemy na market. Przewodnik twierdzi, że jest największym marketem otwartym na południu, na południowej półkuli. Ma ponad 130-letnią historię. Powstał na cmentarzu, podobno do dziś dnia pod nim jest zakopanych około 90 ciał. I jakiś malutki pomniczek jest postawiony. Idziemy sprawdzić, co tam się dzieje. Doszliśmy do takiego miejsca, niby na chodniku, a wygląda jak punkt widokowy, nie? It's the way you say my name like Mamy bibliotekę. Melbourne. State Library Victoria to pierwsza publiczna biblioteka w Australii. Została otwarta w 1856 roku. Posiada imponujące zbiory ponad 2 milionów książek, tysiące map, zdjęć i dokumentów. Odwiedza ją średnio 3 miliony osób rocznie. Została zaprojektowana jako uniwersytet dla wszystkich i od początku była darmowa. Jesteśmy na Queen Victoria Market. Queen Victoria Market to największy i najsłynniejszy targ w Melbourne. Działa od 1878 roku. Zajmuje około 7 hektarów i rocznie odwiedza go około 10 milionów osób. Wielu sprzedawców to rodzinne małe biznesy działające z pokolenia na pokolenie. play it cool, but I'm falling fast. It's just the little things I wish I could last. It's the way you say my name like it's something soft and sweet, and the way you laugh out loud like the world's on repeat. Patrz, co tam jest kapelusze. What this is, but I know I can't hide. Every little thing you do stays on my mind. Stay on my mind. Stay on my mind. Maybe it's nothing, maybe. Pan powiedział do mnie young lady i mnie zawstydził. Jesteśmy już po naszej wizycie na... Kto ma nowy kapelusz? No właśnie, to chciałem powiedzieć, że ulica z... Miała to być ulica, gdzie wystawiają się tylko i wyłącznie craftowi producenci różnych rzeczy. Natomiast tak naprawdę jest to jeden wielki targ, na którym jest wszystko. Oczywiście przeważającą rolę pełnią tutaj sprzedawcy z Chin. Udało nam się zakupić jeden kapelusz ze skóry kangura. Jest tutaj wszystko, tak naprawdę wszystko, od kapeluszy przez paski, zabawki, perfumy. Nie ma tak naprawdę kosmetyków, chyba tylko. Czytałem, że sporo też Australijczyków przychodzi tutaj po prostu kupić sobie ubrania, bo takowe też tutaj można dostać. Więc tak naprawdę jest tutaj mieszanka turystów i lokalnych mieszkańców. Zmierzamy teraz powoli do marketu Wiktorii, gdzie podobno można zjeść również... Możemy to. Musieliśmy zmienić kartę. Okazało się, że skończyła nam Zabrakło się nam miejsca. pamięć
Poczekaj. Tutaj musimy też wyczyścić normalne rzeczy, nie? I teraz sprawdzamy, ponieważ karta wygląda jakby wisiała tutaj od 2 lat. Czy pani Azjatka sprzedała nam dobrą kartę? No za to pani ma wszystko, a transakcja w ciągu 20 sekund. Queen Victoria Market to miejsce, gdzie można kupić pamiątki, ubrania, kwiaty, owoce, a nawet jedzenie. Tak, polecam. Jakby ktoś miał ochotę kupić kapelusz, zapraszam tutaj na market. Mamy też część z owocami, z jedzeniem, z jajkami, z skórami. Tam jest jakiś street food. A może byśmy zjedli jakąś taką kanapę? A, ciekawe co to jest za owoc. Czy to jest jakaś cukinia, czy to jest raczej coś ogórkowatego? Bo nie widziałam jeszcze nigdy wcześniej. Leżą wśród cukinii. To też jest jakiś ciekawy. Może a propos fasolki szparagowej, a może raczej papryczki. O, i kupcio jest. Co to jest kupcio? No buchony czasem. Dużo warzyw, takich, których nigdy nie widziałam. Przynajmniej w Polsce już jest taki trend, że wcale te owoce nie muszą być aż takie wyczyszczone i błyszczące, a im bardziej wyglądają naturalnie, tym wydaje się, że one są bardziej naturalne, nie? A tutaj jednak wszystko błyszczy się. Na kwiatach się nie znam, ale tak wyglądają również jak takie, których nigdy nie widziałam. Idziemy do sali z jedzeniem. I forget to breathe. It's the way you say my name, like it's something soft. No, owoce morza w różnej formie. Pierożki mięsko. Znowu azjatycką kuchnię mamy. Jedzenie ze Sri Lanki. I jeszcze korowa meksykańska na końcu. Przechodzimy jeszcze do sali, gdzie są surowe mięso i owoce morza. Sweet, and the way you look at me like Jak wyglądam z mikrofonem? Dobra, mamy chłopcia. Wracaj! Jesteśmy w Botanic Garden. O! Jest. Może to śpią już. Idziemy na spacer, później mam nadzieję, że dotrzemy na plażę. Royal Botanic Gardens są jednymi z najważniejszych ogrodów botanicznych na świecie. Zajmują 38 hektarów, mają 8,5 tysiąca roślin i ponad 50 gatunków ptaków. Najstarsza kolejka na świecie, która działa nieprzerwalnie od ponad 100 lat. I do tego stopnia, że nawet w trakcie II wojny światowej cały park nie działał, tylko działała ta kolejka górska. fight. Every little thing you do feels just right. Feels just right. Feels just right. Kupciu! Melbourne są również plaża. Proszę. Bardzo. A i zachody słońca też. I don't know why, but you stay on my mind. You walk in.
pingwinki. Tak, to są pingwiny, a nawet najmniejsze pingwiny na świecie. Gatunek to Little Penguin, zwany też pingwinem wróżkowym, ale o nich więcej w kolejnym odcinku. Dust to me and I pretend I'm fine, but Robię unboxing. Co tutaj dostałam? O ludzie! Chcecie następny unboxing? Dajcie dużo lajków. Trzymaj jak człowiek ten. Dobrze, proszę. Nie wiem, czy wiesz, że jak człowiek nie widzi tego napisu. O, teraz. Ale mnie już nie musisz nagrywać. A nie Unboxing. powiedz Kalifornii, czy co? maybe someday. Tu tam lecimy tu, wielka rafa, skok